Nazywam się Iwona Zelek, witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność pracować w branży edukacyjnej już od około 3 lat. Tego też dotyczyły moje studia, dosyć długie, bo 8-letnie, ale cieszę się, że tak było, że takie zdobyłam doświadczenie i w obecnych czasach mogę z tego w mojej pracy też korzystać. Jeśli chodzi o wyzwania, które spotkały mnie w tej pracy, myślę, że było ich kilka. Na pewno jest po pierwsze to kwestia, że jest to praca z ludźmi, a ludzie są różni. Ja też w różnych środowiskach pracowałam, w różnych grupach wiekowych. I tutaj to wyzwanie polegało na tym, że musiałam najpierw rozeznać, czego dana grupa potrzebuje, bo coś, co sprawdzało mi się wcześniej, przy kolejnej grupie już niekoniecznie było dobre. Na pewno inną kwestią jest też to, że musiałam znaleźć sposób, w jaki mogę zmierzyć to, czy praca, którą wykonałam, była wykonana dobrze. Czy to, co robiłam, właśnie trafia do tej grupy, czy niekoniecznie, bo czasami mi się mogło wydawać, że zrobiłam wszystko dobrze, tak jak należy, ale jednak potem okazywało się, że ktoś potrzebował czegoś innego, że coś trzeba zmienić i pójść trochę w inną stronę. Jeśli chodzi o takie kwestie, o te problemy, o których wcześniej wspomniałam, kwestia samorozwoju bardzo mi pomogła, bo napędzała mnie do tego, żeby znaleźć jakieś nowe rozwiązanie, tak? Chęć poznania ludzi, poznania często ich psychiki, ich sposobu działania, sprawiała, że ja odnajdywałam w ten sposób kolejne metody, kolejne jakieś próby, które okazywały się skuteczne, czasami mniej, czasami bardziej, ale to też uczyło. Bo kiedy ja chciałam rozwinąć jakby siebie, byłam ciekawa świata, ciekawa doświadczeń innych ludzi, to często odnajdywałam sposób na to, żeby dotrzeć do osób, z którymi ja musiałam po prostu pracować. Myślę, że korzyścią taką dosyć ewidentną jest to, że po prostu staję się coraz lepszy w tym, co robię. Świat też nie stoi w miejscu. I tak naprawdę, jeśli my nie podejmiemy tej próby samorozwoju, to my się nie tyle staniemy w miejscu, co będziemy się po prostu cofać, bo wszystko jakby się zmienia, są kolejne potrzeby, zwłaszcza też jeśli chodzi o potrzeby wśród ludzi, wśród sposobu, jeśli chodzi akurat o moją branżę edukacji, o sposobu, w jaki, nie wiem, uczą się, zdobywają wiedzę, nowe doświadczenie i dzięki temu po prostu ten samorozwój gdzieś nas sprawia, że jesteśmy gdzieś w tym wszystkim lepsi coraz bardziej. No myślę, że taką dosyć jasną, oczywistą korzyścią jest to, że my stajemy się atrakcyjniejsi na rynku pracy, kiedy podejmujemy samorozwój. Myślę, że każdy pracodawca, każda osoba, która z nami będzie współpracować, jeśli widzi u nas chęć rozwoju, chęć zmiany i tego, że ja też jestem na bieżąco w różnych czy badaniach, czy odkryciach, czy doświadczeniach, po prostu chce z nami współpracować, bo ja osobiście sama nie wyobrażam sobie gdzieś współpracować z osobami, które nie chcą się rozwijać, zwłaszcza patrząc na moją branżę, tak? Gdzie mamy przykład edukacji, sposobu nauki. Nie wyobrażam sobie pracować z taką osobą, która, nie wiem, zrobiła kilka lat studiów i to jest koniec, ona bazuje cały czas tylko na tym. Nie możemy jakby na tym zostać, więc myślę, że to jest taka gdzieś złota rada, że jesteśmy atrakcyjniejsi, ale też z drugiej strony myślę, że chyba sami dla siebie, jeśli chcemy się rozwijać, to nasze poczucie wartości też wzrasta. Jeśli my w swoich oczach tą wartość mamy, widzimy, że naprawdę mamy swoje umiejętności, doświadczenia, to też stajemy się pewniejsi siebie na tym rynku pracy. Nie, wadą u osób, które nie podejmują się samorozwoju, jest nie tyle stanie w miejscu, co po prostu cofanie się, tak? Jakby my wszyscy gdzieś rozwijamy się, świat się rozwija, zgłębia tajniki różnych nauk i dzięki temu może też sprawiać, że ten świat jest lepszy. Więc jeśli ktoś, myślę, zostanie na tym, co gdzieś dowiedział się kilka lat temu, czy nawet kilkanaście, to po prostu też przestanie być jakby wiarygodny też w swojej pracy. Jeśli chodzi o samorozwój w mojej branży, myślę, że jest on jak najbardziej niezbędny, bo my głównie bazujemy na tym, że staramy się nieustannie rozwijać, czy to przez jakieś warsztaty, czy szkolenia.
Jest to niezbędne. Myślę, że każdy tutaj pracodawca zwraca uwagę na to, czy jego pracownik się na tym skupia, bo jakby w branży edukacyjnej nie możemy zostać na tym, co, nie wiem, było kiedyś. Zwłaszcza, że to jest praca z ludźmi i tak jak już wiemy, każdy człowiek jest inny i my musimy wyjść też naprzeciw jego potrzebom. I tak samo odbiorcy, że tak powiem, naszych tutaj usług, naszej pracy, to widzą, patrzą jakby i dla nich to nie jest coś zakrytego, tak? Tylko to jest coś, na co oni zwracają uwagę. Jeśli my jesteśmy osobami, które zwracają uwagę na swój rozwój, to gdzieś możemy wtedy ich zainspirować do tego, żeby oni się rozwijali, żeby pogłębiali tą wiedzę. Jeśli my, jako osoby, które że tak powiem, wykładają coś, próbują czegoś nauczyć, nie będziemy dawali też tego przykładu, no to nie możemy oczekiwać tego, że te osoby będą się rozwijać. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, czy można się tego w ogóle nauczyć. Myślę, że taka ciekawość świata, co ja przynajmniej kojarzę z samorozwojem, jest w nas taka naturalna, więc jeśli my to gdzieś zatraciliśmy i nie mamy ochoty tego rozwijać, to może to jest kwestia, żeby zadać sobie pytanie, skąd to się pojawiło. Może trzeba znaleźć dla siebie odpowiednią formę, odpowiedni sposób, może odpowiednią osobę, która nas do tego zainspiruje. Myślę, że w obecnych czasach mamy mnóstwo możliwości. I też to, co chyba mówiłam na początku, po prostu próbować, jeszcze raz próbować, bo często jest tak, że jeśli chcemy się czegoś nowego nauczyć, czy po prostu się w czymś rozwinąć, może być trudno, może być ciężko, ale właśnie metodą małych kroczków gdzieś próbować rozwinąć to, co w sobie mamy gdzieś, myślę, naturalnie, tak? I to gdzieś, myślę, tutaj będzie kluczem. Nie poddawać się i czerpać inspirację też z tego, co dla nas jest ważne i co nas inspiruje. Ja osobiście wierzę, że każdy człowiek gdzieś taką chęć poznania i rozwoju samego siebie ma.